Za nami Superman od Jamesa Gunna, przed nami fantastyczna czwórka od MCU, a ja zastanawiam się, czy warto zagrać po 8 latach w South Park Fractured But Whole. Tak, to już 8 lat od sequela Kilka Prawdy. W dzisiejszym odcinku naszego nowego cyklu No Nie Zapomnę zobaczymy, jak w tyłku akcji się zestarzało. Ja jestem Cybix i zapraszam na materiał. Co nie wiedzą lub nie pamiętają, South Park Fractured But Whole to gra RPG wydana 17 października 2017 roku przez Ubisoft na platformę PlayStation 4, Xbox One, PC, a później także na Nintendo Switch. Produkcja została stworzona przez Ubisoft San Francisco we współpracy z twórcami serialu Treyem Parkerem i Mattem Stone'em. W pierwszym tygodniu sprzedano ponad 560 tysięcy fizycznych kopii gry, a globalne przychody cyfrowe przekroczyły 160 milionów dolarów. Gra otrzymała pozytywne recenzje z ocenami na Metacritic w przedziale 79 do 84 na 100. To teraz właściwa część recenzji. Trudno spojrzeć mi obiektywnie na grę, którą mam w swoim top 5 i przeszedłem ją właściwie 3 razy. Ale spróbujmy, gdyż robiłem to po około 5 latach. Do tego tym razem South Parka ograłem na konsoli i w pełnej wersji angielskiej. Na cele recenzji pragnę zaznaczyć, iż grałem na poziomie diabolicznym, czyli najwyższym z możliwych. Nie ukrywam, iż po raz kolejny bawiłem się przednio. Jest to chyba jedna z niewielu gier, które przechodząc wtórnie lubię eksperymentować ze względu na jej wszechstronność, jaką oferuje graczowi w budowie i rozwoju postaci. Serio, jak na grę w kreskówkowej otoczce, kustomizacja postaci jest ogromna. Stroi, dodatków, akcesorii, fryzur i tak dalej mamy, tak licząc z lekką ręką, około 300, ale o tym za moment. Do tego dochodzą jeszcze liczne klasy, subklasy, modyfikatory naszej postaci, artefakty i tak w kółko. Niemniej jednak kosztem tej regrywalności oraz ulepszonego gameplayu dostało się humorowi, który jak na South Park jest przyzwoity, ale niemniej jednak odstaje od Kilka Prawdy. Historia przenosi nas do wydarzeń dzień, max kilka po wydarzeniach z Kilka Prawdy. Dzieciaki, ze względu na ogromną nagrodę za odnalezienie zaginionego kocura, całe stodolców, przestają zabawy w miecze i magię na rzecz mścicieli w maskach i pelerynach. My jako nowy dzieciak tracimy cały swój dorobek jako król i stajemy w sercu konfliktu dwóch grup dzieciaków. Całość oczywiście parodiuje uniwersum Marvela i DC, oferuje przy tym masę krzywych sytuacji i zwrotów akcji, nad wyraz absurdalnych, w wyjście South Parkowym stylu. Dialogi są dobrze napisane i utrzymane w duchu serialu. Postacie często komentują naszą rzeczywistość, łamiąc przy tym czwartą ścianę i ośmieszając znane nam zjawiska oraz postacie. Najbardziej oczywiście się obiera tej popkulturowej otoczce całych superbohaterów i nawiązań do Marvela czy DC można tutaj się dopatrywać i to gołym okiem. Tempo opowieści jest bardzo dobrze wyważone, a humor nie nudzi się nawet po kilku godzinach. Tak wiem, przed chwilą mówiłem, że w kilku był lepszy. I to prawda. Faktem jest, że sequel swoją fabułę napisał bardziej przyziemnie, co dla fanów South Parka jest wadą, a dla zwykłych graczy może i zaletą. Jeśli miałbym zobrazować poziom satyry w obu grach, to Pijek Prawdy jest swoistym topowym epizodem South Parka, a Fractured But Whole jest po prostu bardzo dobrym odcinkiem. Ze swoich przemyśleń, które nasunęły mi się po tych 8 latach, jest fakt, że względu już ogrywałem grę oryginalnie po angielsku z napisami również w tym języku, zauważyłem, że ogromna ilość żartów naprawdę ucieka przez palce, a właściwie to przez oczy, jeśli gra się po polsku. Serdecznie zalecam zagrać w oryginalnym angielskim przekładzie, kiedy będziecie robić sobie replay tejże produkcji. Druga część względem poprzedniczki zachowuje swoją dwuwymiarowość i otwarty świat, po którym poruszamy się w identyczny sposób. Mapa jest większa oraz bardziej otwarta. To przez to rozumiem, Fractured But Whole da się wejść wszędzie. Nie ma ograniczeń jak w Kilku Prawdy. No, prawie wszędzie, bo do Kanady nie wejdziemy. Gra oferuje sporo eksploracji, rozwój postaci i liczne zadania poboczne, notabene więcej niż w Kilku Prawdy. Do zbierania też coś będzie. Mnóstwo i od groma przedmiotów wizualnych, kostiumów, fryzur i tym podobnych, o czym wspominałem już wcześniej. Poza tym są do zbierania plakaty yaoi, nie pytajcie, nie szukajcie w internecie co to, oraz nostalgronka, które są do znalezienia niezależnie od etapu gry, co w Kilku było ograniczeniem. W odróżnieniu od Kilka Prawdy, po tych 8 latach odczuwam większego ducha RPGa w tej produkcji niż w oryginale. Co przez to rozumiem? Ano to, że właśnie South Park Fractured But Whole daje nam ogromną swobodę i myślę, że to w większości umykało ludziom, kiedy przyrównywali go do Kilka Prawdy. Bowiem Kilk Prawdy swoją strukturą fabularną jest dość zamknięty. Przyrównałbym go bardziej do takiego God of War'a
niż do takiego typowego RPG, który pozwala nam eksplorować świat niezależnie od momentu gry. A jak już jesteśmy przy tym systemie RPG, to powiedzmy o tym, co właśnie So Far Fractured But Whole ulepszył znacznie od, można powiedzieć, że klasycznych mieczy i magii, czyli Kijka Prawdy. Mechaniki RPG zostały rozwinięte. Zamiast pancerzy i broni mamy artefakty, które zapewniają nam oraz naszym kompanom statystyczne wzmocnienia i pasywne bonusy. Do tego dochodzi wybór genotypu, który jest swoistym określeniem roli w teamie, bowiem genotyp wpływa na podstawowe atrybuty postaci, takie jak szybkość, życie czy jeden z 3 współczynników wpływający na przeliczniki naszych umiejętności. Zamiast jednej klasy możemy wybrać z 10 lub 12, jak mamy dodatki klas, łącząc je jak nam się żywnie podoba. Każda klasa zapewnia dostęp do 4 umiejętności przypisanych do klasy. Nasz bohater ma 4 sloty, więc trzeba mądrze dobierać klasy, aby wyłuskać od naszej postaci to, czego pożądamy w naszym super teamie. Po 8 latach system walki So Far Fractured But Whole mi się totalnie nie znudził. Uważam, że jego piękno tkwi w prostocie. Niektórzy powiedzą, że jest to uproszczony system chociażby z XCOMa, jednak ja twierdzę, że jest to coś innego, czego do końca chyba jeszcze do tej pory nawet nikt nie próbował odzorować. Za co duży plus, wszak gra już, przypomnę, ma 8 lat. Dla zobrazowania. W tej odsłonie turowy system walki opiera się na poruszaniu oraz ściskaniu umiejętnościami, jakie oferują nam bohaterowie. Nie jesteśmy sami na polu walki. Do pomocy możemy dobierać drużynę z dostępnych kumpli. Tutaj mamy ich aż 3, a nie jednego jak w Kijku. Każdy kumpel wyróżnia się funkcją oraz użytecznością. Nie każdy będzie nam pasował do builda, a do używania niektórych będziemy musieli się dostosować i nie tylko umiejętnościami, ale i artefaktami. W trakcie walki możemy posłużyć się różnymi przywołaniami, tak jak i w Kijku Prawdy, jednakowoż dalej twierdzę, że są one mierne i o wiele na niższym poziomie humorystycznym niż te z Kijka. Posłużyć też możemy się przedmiotami wspierającymi i leczącymi, jednakowoż, co dla mnie osobiście jest na minus, zabiera nam to turę, a w Kijku tego nie było. Dlaczego uważam, że jest to zmiana na minus? Ano, na wyższych poziomach trudności często są naprawdę ciekawsze rozwiązania niż używanie tego przedmiotu, ponieważ nasi wrogowie zdają horrendalne obrażenia i ten przedmiot naprawdę nam nie benefituje jego użyciem. Jak widać, system walki przeszedł totalny remont, który dla jednych jest wadą, a dla innych, tutaj dla mnie, jest wielkim plusem. Co do zasady, walki są bardziej wymagające, nieraz zmuszają graczy do dostosowania swojego buildu do przeciwnika oraz zachęcają do eksperymentowania ze składem drużyny. W Kijku można było odnieść wrażenie, że mamy od cholery możliwości, ale i tak finalnie kończyły się na sprawdzonych atakach, przez co walki stawały się monotoniczne. Tutaj gwarantuję Wam, że monotonii nie będzie, a builda nieraz zmienicie. Z osobistych przemyśleń polecam kupić na promce dodatki, gdyż humorem nie odstają, nowi Combat Buddy są niezwykle fajni, a nowe klasy ciekawe. A do tego dodatki zapewniają nam nowe stroje, artefakty, genotypy i te inne pierdoły. Jeśli jednak miałbym się do czegoś przyczepić, to ich nierówność. Oba kosztują tyle samo, ale podejście do nich jest totalnie nierówne. Dla zobrazowania przyrównałbym to do dodatków z Wiedźminem III. Od świtu do Casa Bonita to serce z kamienia. Fabularnie uważam, że jest zabawniejszy i ciekawszy. Pamiętajcie, że humor oczywiście jest względny, ale to tylko nowy fragment mapy z jednym długim questem. Czas w dodatku zlatuje szybko, a jedyne co go wydłuża to walki z wampirami niezwykle. Bring the Crunch to krew i wino. Dostajemy nową lokalizację z questami pobocznymi oraz główną linią fabularną dodatku. Humor również jest tutaj na przyzwoitym poziomie, a raczej poziom absurdu wykraczającą poza normy podstawki. Na marginesie Combat Battle, jakiego dostajemy, Mindberry, to autentyczne oszustwo. Kolega jest bardzo gamebreakujący i mocno ułatwiający rozgrywkę. Jest jeszcze Danger Deck, ale to jest taki DLC dla spoceńców, który oferuje nam zagadki łamigłówki. Polegają one na tym, że musimy sami rozkminić, jak dobrać odpowiedniego builda i naszych Combat Buddy, aby tą zagadkę, walkę przejść. Podsumowując, uważam, że So Far Fractured But Whole udowodnił, że gatunek superbohaterów można przedstawić inaczej. Na przestrzeni tych 8 lat można zauważyć, że formuła superhero w grach komputerowych jednak nie nadaje się do końca, tak jak to pokazało Marvel Avengers czy chociażby Guardians of the Galaxy, na gry, które osiągają jakieś wyżyny i się sprzedają. A South Park pokazał, że jednak to nie akcyjniaki, a może strategie są tą dobrą drogą dla gatunku superhero. Nawet jeżeli mają stanowić one parodię. Czy warto zagrać South Park Fractured But Whole po latach? Jeszcze jak. Czy gra straciła coś po tych 8 latach?
Nic a nic. Duch gry został zachowany, a zaistniałe zmiany są w moich oczach innym podejściem, które może przemawiać lub nie. Nie jest tak, że dla graczy Kijka Prawdy dwójka będzie niegrywalna. To kolejny epizod South Parka, który daje dużo zabawy. Jeśli jeszcze nie grałeś w Kijek Prawdy, to poleciłbym Ci ją, szczególnie jeśli jesteś fanem serialu South Park, a co za tym idzie, graczem, który ceni sobie absurdalne, niepoprawne politycznie żarty i satyrę, lub jesteś osobą, która lubi gry RPG z turowym systemem walki, albo fanem komiksu o superbohaterach, koneserem filmów Marvela, DC i tym podobnych. Natomiast jeśli jesteś osobą, która nie lubi mocno kontrowersyjnego humoru, graczem szukającym poważniejszej fabuły lub realistycznych gier, tym, który nie przepada za turowym systemem walki, no i przeciwnikiem gatunku superhero, to stanowczo odradzam Ci tę produkcję. Jakie masz odczucia z South Park Fractured But Whole? Grałeś kiedyś tę produkcję? A może zachęciłem Cię do replayu lub w ogóle zakupu i zagrania? Koniecznie podziel się tą informacją w komentarzu zaraz po tym, jak polubisz ten film oraz zostawisz subskrypcję na tym kanale i klikniesz dzwoneczek. Tyle ode mnie na dzisiaj. Żegnam Was cieple. Na razie. Freedom from the ass of doom is the treasure you will win. Lemmy Winks has made it out, the tale is nearly through.